Witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj sobie jeszcze zrobimy następnego testa z żywicą UV, solder maską UV. Ja ją wyciągnę tutaj na wierzch. Ta wersja 3 sekundy. Tymże teraz się skupimy na czymś innym. Cały czas myślałem o tym, bo słuchajcie, na poprzednich filmikach ja wam ciągle pokazywałem lampkę UV, która tu jest zrobiona w takim stylu. Podłączyłem ją sobie do zasilacza serwisowego kablem USB 9V na wyjściu. Dioda 3W, także mocna, ale jest jeden minus. No po prostu trzeba ją podłączyć gdzieś do zasilania. No i niestety mało to mobilne jest. Widziałem na AliExpressie, że są już takie wynalazki, gdzie jest w środku jakiś akumulatorek. I słuchajcie, tak się składa, że ostatnio robiłem zakupy w tej dostawie za 3 dni. Wziąłem sobie taką latarkę UV. Słuchajcie, 8 zł ona kosztowała. 8 zł. Wygląda fajnie. Naprawdę super. Można sobie ją przypiąć tutaj elegancko do pasa. Mocne to jest. Aluminium, żaden plastik. Tutaj na górze mamy, słuchajcie, no takie spore, porządne szkło powiększające. Powiem wam szczerze, że za 8 zł taka malutka latareczka UV, coś pięknego. Jeżeli to zda egzamin z tymi tutaj, z tą solder maską załóżmy i z tą żywicą, to będzie coś pięknego. Ja wam przy okazji jeszcze pokażę piękną modyfikację tej latareczki, która pozwoli jeszcze na coś lepszego, na mocniejsze też światło UV. Nie wiem, jaka tu jest dioda, czy jej nie spalę? Zobaczymy, jak długo będzie ona działała. Tak będzie długo działała. Słuchajcie, dużej straty nie będzie, 8 zł, także można sobie zrobić zamówienie następne i takie coś kupić. I załóżmy nawet wymienić na mocniejszą diodę. Wtedy będziemy mieli pewność, że nic tam nie uszkodzimy. Żeby wam jeszcze pokazać, jak to wygląda na AliExpressie, ja sobie tutaj uruchomiłem już aukcję z tym i popatrzcie się na to. Widać, widać. Słuchajcie, tu jest za 13 zł, a tu mamy wersję za 8,41. Weźmy sobie w tą wersję tańszą. No naprawdę bardzo tanio. No i mówię, to jest niesamowita opcja, że jest po prostu na akumulatorek, tak na baterię. Ale zobaczmy sobie w ogóle, jakie to są wersje, bo tu widzę, są jakieś 3 wersje. 365, 395. Zobaczcie, tu jest wersja 365, a tutaj wersja 395. No i teraz jest pytanie do was. Ktoś, kto się zna na UV-ce dobrze, powiedzcie, która wersja tej latareczki by była lepsza. Ceną się różnią? No ta jest po 15, 365. Ta też jest za 15, a ta, słuchajcie, jest po ile? Po 8 zł. Ale tutaj widocznie widać, że ma jakieś takie inne te diody, a tutaj... Aha, tu jest, widzicie, już takie szkło, jak pokazywałem na swojej. Czyli ja mam prawdopodobnie 365, bądź też 395, ale chyba 365 wrzucili do tej wysyłki w 3 dni. No to jest ciekawe. Właśnie teraz mam taką rozkminę. Jaką kupować do utwardzania solder maski? 365 czy 395? Trzeba będzie sobie gdzieś poczytać po prostu na temat UV i żywicy i tak dalej. Jakie te długości są zalecane. Wtedy będziemy mieli jakąś odpowiedź, bo na przykład do pieniędzy może być jakaś różnica, tak? Że będzie lepiej widać na 395, a może na 365? Nie wiem. Właśnie to jest ten minus, że nie mam jeszcze takiej wiedzy, żeby to jakoś, żeby wam odpowiedzieć na ten temat. Także jeżeli ktoś wie, śmiało piszcie w komentarzu. Z chęcią też pewnie inni się dowiedzą, jak też by nie wiedzieli. Dobra, słuchajcie, latarka jak latarka, no mówię, zarąbista sprawa, że jest przenośna. To jest coś pięknego, bo nawet możemy sobie taką solder maskę gdzieś wziąć też do kieszeni i możemy działać w terenie. W terenie, a mobilność jest coś pięknego. To jest chyba najpiękniejsza rzecz, jaka istnieje, jeżeli chodzi o jakieś tam robótki, tak?
Wszystko, co się wiąże z mobilnością, z bezprzewodową elektrycznością jest przepiękne. Dobra, nie będę tutaj już się jakoś rozwodził na te tematy. Tutaj co, na kocie można zobaczyć jakieś te pieniądze? No to okej, wiem. Kraby? O kurde. Wiem, że świetną... Oj kurde, powiedział, bo mam o jednym temacie mój znajomy. On to ma sprzęt. Oj kurde. Tylko powiem wam tak, nie będę spoilerował. Bursztyny. Już na pewno niektórym z was będzie wiadomo, o co chodzi. Słuchajcie, zobaczcie, pięknie przy pasku można sobie ją przypiąć, do kieszeni fajnie włożyć. No nie, no jaram się, jakieś plamy tutaj popatrzysz na kiblu, kurde, nie testowałem tego jeszcze tak gdzieś, żeby pójść do łazienki, albo gdzieś jakieś plamy na prześcieradło. Ble. No na pewno spotkaliśmy się z takimi elementami w jakichś filmach kryminalnych, gdzie badają różne tam rzeczy, tak? Dobra, wiadomo o co chodzi. Przejdźmy sobie do latareczki. Pokażę wam, jak ona tutaj jest zbudowana. Odkręcamy sobie górną część i słuchajcie, paluszek Duracell 1,5 V. I teraz wam coś pokażę, coś pięknego. Nie no, kurde, to jest po prostu poezja. Wiecie co to jest? To jest lajonek z tej chińskiej maszynki do golenia. I on jest wielkością idealny. Tyle, że voltaż tutaj jest od 3,6 V do 4,2. Także 1,5 V kontra te 4,2 to już jest dosyć spora różnica. Zobaczymy, czy ta UV-ka będzie mocniej świeciła na takim akumulatorku. Ja wam najpierw zademonstruję, jak ona będzie świeciła na bateryjce 1,5 V. Jakoś tak w ten sposób, nie? Albo coś może białego wezmę. Kurde, co by tutaj wziąć? No dobra, wezmę jakąś taką ładowarkę. Nie wiem, czy to będzie widać. Słuchajcie, 3 tryby ma świecenia zresztą. Pierwszy tryb najmocniejszy, drugi słabszy, nie wiem, chyba o 50%, no i trzeci przerywany, tak? Patrzcie się, to jest na... O, tu będzie lepiej widać. Na tej baterii 1,5 V, jak to się kręciło? Zobaczcie, tutaj sobie regulujemy. Aha, to tak chodzi, dobra. Regulujemy sobie ten cały punkt, także możemy nawet skupić to światło. Fajnie. Drugi tryb. To jest drugi tryb. No i ten trzeci, nie? Trzeci taki o. Zauważcie na tym. 1,5 V. W ten sposób świeci. Wymieniam teraz, słuchajcie, na akumulatorek i zobaczycie, jaka będzie różnica na akumulatorku. To może być naprawdę poezja. Jeżeli z tym akumulatorkiem ona będzie działała spoko, wiadomo jak ta dioda się zachowuje, jeżeli damy jej większy amperaż i tak dalej. Słuchajcie, patrzcie się teraz na to. Jest różnica i to kolosalna. Nawet na tym trybie, żeby jej nie oszczędzać, można utwardzać. Zobaczymy, czy można utwardzać. Dobra, ja robię test bezpośrednio na tym akumulatorze, żeby już nie bawić się półśrodki, jakim jest to. I to można jeszcze ładować sobie, także to jest wielki plus. Biorę teraz żywicę UV, Any Kubika. Słuchajcie, dam trochę na tą tutaj ładowarkę. O fuck, ale poleciało. Ależ tutaj tego poleciało. Łykałaczką to rozsmaruję. Z bliska wam postaram się to pokazać. Ja ją tak rozsmaruję, żeby ta warstwa była jak najbardziej taka rozproszona. No i dobra, jest. Słuchajcie, stosuję tą latarkę za 8 zł. Czy ona zda egzamin z tą żywicą? Słuchajcie, tym światłem z 10 sekund 10 sekund, nie liczę nawet. Uwaga, pierwszy test, biorę nożyka
Pokazuję wam to z bliska, naprawdę z bliska. O, tu będzie pięknie widać, że ona się utwardziła. Ja pierdzielę, utwardziła się. Ja już wiem, że jestem happy. Jestem cholernie happy. Taka malutka latareczka utwardziła bez problemu tą solder maskę i to naprawdę fajnie utwardziła. Żadnej tu ściemy nie ma. Słuchajcie, no przepięknie. Ja pierdzielę. Zamawiam następną taką przy okazji, jak będzie jakaś. Niesamowite. Mówię, tylko mieć takiego malutkiego lajonka, który jest wielkości takiej bateryjki. I mamy genialną latarkę do utwardzania UV. To już ta lampka, co na 9V ją testowałem. Już wiem, że nie będę używał. To jest coś pięknego. Nie no, jestem w szoku małym. Postaram się jeszcze tą solder maskę 3 sekundy. Tu mi zostało na tej igle, także teraz utwardzimy sobie tą. Zobaczymy, jak ta się utwardzi. Widzicie, jaki jest inny kolor? Ta jest taka milki, a ta jest szara, nie? Dobra, biorę latarkę. Teraz powinien chyba być ten tryb najmocniejszy. 3 sekundy. 3 sekundy tylko. To już będzie naprawdę ekstremalny test. No i wiadomo, że gdzieś na płytce takie coś nam bez problemu wystarczy, żeby jakąś ścieżkę zabezpieczyć z drucikiem i tak dalej. I teraz ja pierdzielę, utwardziło. Utwardziło, chociaż ta solder maska, jak widzicie, jest większa niż ta żywiczna. Ta żywiczna się przykleiła tak, jak klej. Ta jest cholernie mocno przyklejona. Nawet tego nie mogę usunąć. A tą, widzicie, mechanika da rady zdrapać. Dobra, jeszcze zrobię jeden test. Minimalnie wypchnę troszeczkę. Potrzymam dłużej, tak jak tamtą i na tym migającym trybie, żeby się jakoś tutaj upewnić. Dobra, niech będzie tyle. Słuchajcie, jeszcze jeden teścik zrobię na tym trybie migającym. Zrobię to tak. Dobra. I teraz uwaga, na ten migający tryb dam. I też potrzymam z 10 sekund, nie? Tak jak na tamtej. 7, 8, 9 i 10. Zresztą oglądałem filmiki, że gościu wkładał, jak jakieś tam robił rzeczy do, nie wiem, do jubilerki. 3 minuty, 2-3 minuty trzymał pod takim, jakby jak się wkłada tam paznokcie, mają takie kobiety, nie? Też do UV-ki, do utwardzania tych lakierów. To 3 minuty trzymał, a tutaj widzicie sami ile to. Także różnica jest im plus na czas. Słuchajcie, zobaczmy teraz, jak ta UV-ka się będzie zachowywała. Twarda jest. No i teraz, jakbym chciał ją zdrapać, no już trudniej jest. Jak już przyświeciłem dłużej, to już tak, widzicie, ten spód, tak jakby się utwardziła do dolnej warstwy jeszcze mocniej, co potwierdza fakt, że im dłużej przytrzymacie UV-kę, tym lepiej to wam utwardzi to wszystko. Chociaż nie, też odpada. Ta solder maska 3 sekundy jest bardziej taka delikatna. Jeżeli chodzi o tą żywicę z drukarki, no to ona jest już widać, że się trzyma bardzo dobrze, co jest na plus, bo ma jakieś swoje zastosowania lepsze. No nie mogę jej tak odszczepić jak tą 3S. Także odpowiedzcie sobie sami na pytanie, co byście woleli, czy taką mocną, jak już gdzieś na płytce jakiegoś telefonu, czy tam innego sprzętu nałożycie tą żywicę, no to liczcie się z tym, że potem jej ściągnięcie jest praktycznie, no nie, że niemożliwe, ale jest bardzo, bardzo trudne.
No i takie są właśnie tutaj niuanse pomiędzy tymi dwoma, powiedzmy, żywicami. Mechanika, jeszcze można ją w jakiś sposób usunąć, co ma też swój plus, bo potem możecie cofnąć się jakby. Natomiast jeżeli już nałożycie taką żywicę z drukarki 3D i też jeszcze, słuchajcie, są te żywice różnego rodzaju, także ja tylko testowałem jedną Anykubika. Najbardziej chciałbym mieć przezroczystą, taką prawdziwą przezroczystą, którą nałożył i fajnie by prześwitywała. Wtedy to jest no lepsze niż taka szara, bo nie zmienia tego jakby koloru całego laminatu i tak dalej. Także weźcie sobie to pod uwagę, odpowiedzcie sobie też na jakieś tam pytania z tego filmiku, jakieś wnioski wysuńcie. No i co mogę powiedzieć? Na zakończenie powiem tylko tyle, bo to jest jakby główny bohater tego programu. Ta latarka to jest kosmos. Ja nawet nie wiedziałem, że ona jest taka zarąbista. Ja używam w pracy latarki z Biedronki jakiejś, która też ma włożonego lajonka i powiem wam, że jestem niesamowicie zadowolony z jej działania, bo już przeszła tyle testów, upadła, no i przy maszynach sprawuje się po prostu rewelacyjnie. Dużo pomaga nieraz doświetlić jakieś trudno dostępne miejsca. I co wam powiem? Motyw z tym lajonkiem, z tej maszynki, no, pasuje idealnie. Nie wiem, czy Hinole po prostu robią jakoś te sprzęty tak, że oni wiążą ze sobą niektóre jakieś rzeczy, że można pomiędzy niektórymi urządzeniami robić jakieś takie fajne miszmarze, które pozwalają na lepsze wykorzystanie sprzętu i troszeczkę go wznoszą na wyższy level. Od teraz ta latarka służy mi jako główne źródło utwardzania UV-ki. Wystarczy, w zupełności wystarczy. Z takim lajonkiem sami widzieliście. Żywica od drukarki utwardziła, żywicę 3 sekundy też utwardza. Czego chcieć więcej? Biorę coś takiego w teren, połóżmy gdzieś coś chcę zrobić. No i tą żywicą z drukarki, która jest mocniejsza ewidentnie, można już coś fajnego podziałać. Zresztą ona nawet, tak jak już mówiłem na poprzednim filmiku, pozwoliła mi skleić do Endera pewną część tam w zasilaczu. Także warto, ale to naprawdę warto zaopatrzyć się w żywicę do drukarki 3D, najlepiej oryginałkę Anykubika, chociaż też są jeszcze tam jakieś inne wersje, widziałem. Można to potestować, wiadomo, tylko kasa i lecimy z koksem. Także to tyle, trzymajcie się, pozdrawiam i napiszcie w filmiku, co sądzicie o tej latarce, bo ja myślę, że to jest fajna sprawa.